Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy sami. Z Mariuszem próbowałem dosyć mocno, intensywnie walczyć z Danielami, ale nie wyszło nam. Daniele widzieliśmy, nie udało się strzelić. Zresztą jak pewnie zobaczycie, bo nie wiem jak się te odcinki ukażą, ale myśmy wczoraj z Mariuszem polowali, a dzisiaj już z Michałem. Przyjechaliśmy, był byk, jeleń sobie już poszedł, schodził z pól, mamy poranek, poniedziałek, tak można tydzień zaczynać. Idziemy się przejść. Idziemy poszukać byków Daniela, ale coś nie bekają. Nie wiem, jeszcze u nas chyba za wcześnie. 23 październik, chociaż już teraz to powinny. Chociaż u nas zawsze to apogeum to przypadało na początek listopada. Zawsze było to bykowisko najlepsze w początkiem listopada. No ale nie będziemy tutaj demagogii prowadzić. Idziemy się przejść, pójdziemy sobie, obejdziemy takie miejsca, gdzie tych Danieli jest zawsze dużo. No i poszukamy jakiegoś byka selekcyjnego albo łownego, zobaczymy. Obejdziemy dookoła i mam nadzieję, że uda nam się spotkać. A jak nie byka, może strzelimy kozę, a może strzelimy łanie, a może dzika, no zobaczymy. Dzisiaj takie polowanie, wiecie, słuchajcie, koniec października, no to mamy co? Mamy apogeum, mamy wszystko. Polujemy od drapieżników przez zwierzynę czarną, zwierzynę płową. A jesteśmy w terenie, gdzie możemy absolutnie wszystko spotkać. Więc nie będziemy tutaj czarować więcej, tylko idziemy na podchód, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ruszamy brzegiem lasu, później obejdziemy cały kompleks z jednej strony, pójdziemy na drugi kompleks. Na pewno jakaś zwierzyna tam będzie. Płowa na pewno, a z dzikami to nie wiadomo, bo pewnie już zeszły z polu. Ruszamy. Zobaczcie sami. Idziemy sobie i tutaj możecie zwrócić uwagę, co się dzieje pod drzewami owocowymi. Tu mamy jabłonkę, z której spady. Nie ma ani jednego spadu. Zwierzyna przychodzi, zbiera. Właśnie wrzesień, październik to jest czas, kiedy ta zwierzyna ma tę obfitość tego żeru niesamowitą. Już zaczynają się dęby obsypywać i przede wszystkim owocowe drzewa. I tutaj ewidentnie widać, jak wyzbierane jest co do sztuki. Przychodzi tu jenot, borsuk, dziki, daniele, jelenie, sarny, praktycznie wszystko pod takie drzewa zagląda. I tutaj idealnie widać po prostu po trawie. A wiecie co to jest? A to jest dołek ruiny Daniela, który tutaj przychodzi i o tych Danielach Wam opowiem trochę później, w dalszej części materiału, bo to jest inne zachowanie zupełnie niż u jelenia. Ale tutaj pod tą jabłonką właśnie widać ewidentnie dołek ruiny Daniela. Idziemy. Tam daleko odzywa się Daniel. Beka rzadko, bo rzadko, nie ma takiej intensywności, ale go słychać, ale to jest daleko, słuchajcie, powiem Wam ile metrów jest. 760 metrów w tym kompleksie, gdzie się zaczyna ten kompleks, odzywa się Daniel. No zobaczymy. A za nami liczyłem, że tu będą bekać. One są tam. Ale podejdziemy kawałek, zobaczymy jeszcze, bo sarny na polach są, ale zobaczymy co jest tutaj z tej strony.
Mamy chmarkę łań z cielakami, tam mamy byka bekającego. I teraz pytanie, co tu robić? Tamte, co tam bekają, to już wiem, że są w tamtym kompleksie i zostawił mnie dla Mariusza. Nie chcę tam iść po prostu. Nie to, że mi się nie chce iść, tylko nie chcę tam iść, dlatego że wieczorem po południu chcę przyjść z Mariuszem. Mariusz nie strzelił byka Daniela, więc wiem, że pięknie bekają. 2 na pewno. I dlatego zostawiłbym je tam. A o Danielach, słuchajcie, te łanie są same, nie ma z nimi byka. Bo u Danieli to jest odwrotnie. Łanie przychodzą do byka, a nie byk idzie do łani. Więc one bekają, mają swoje dołki rójne i te łanie, kiedy są gotowe do pokrycia, idą do odzywającego się Daniela. Natomiast jelenie, u jeleni jest odwrotnie, tak? Jeleń zbiera swój harem i go pilnuje. A u Danieli w drugą stronę. Więc Daniel albo usłyszały, że on tam pięknie beka i już biegną do niego. Więc tak to wygląda. Zostawimy te Daniele, te byki bekające tam. Zaraz do Mariusza zadzwonię, żeby zapisał się na ten rewir po południu i pójdziemy tam w godzinach popołudniowo-wieczornych i jak się będzie odzywał, to spróbujemy go podejść. Ale gdzieś tam sobie jest. Mam nadzieję, że tam zostanie do wieczora, a my idziemy dalej. No starszowania u nas chyba w pole. Nikt jej nie chce strzelić. Ale ją dobrze widać. Że? Dobrze ją widać. No, do tej łani ciekawej nie zmierzymy chyba. Zmierzymy. 1440 metrów. Słuchajcie, odbiłem nawet jakiegoś drzewa, to może nie do samej łani, ale powiedzmy, że 1400. Słuchajcie, taki poranny spacer, jak ja sobie tak lubię pochodzić. Oczywiście, pierwsze co, to wypatrujemy zwierzyny, obserwujemy. Widzimy, że tu są sarny, tu są Daniele, tam gdzieś beka Daniel. Jak jest czas rykowiska, no to wtedy ryczą jelenie, ale ja też bardzo dużo patrzę na strukturę upraw. Już wiem, do tego oczywiście i też Was namawiam do tego, jak znacie swój obwód, a myślę, że większość z Was zna albo go poznaje, to warto zwrócić uwagę już teraz, co gdzie jest. Tutaj jest pszenica posiana, tutaj nie ma nic, ale tutaj od zawsze była tak zwana uprawa ekologiczna, więc znając życie, będzie tu gryka, bo w tym roku był owiec jakiś bezłuskowy, czy jakiś wynalazek był po prostu, ale tutaj to pole, które jest przede mną, to jest pole z pszenicą. I już wiem, że zwierzyna będzie tutaj w okresie letnim bardzo chętnie wychodzić, więc jest to fajny moment na to, żeby postawić tu urządzenie, jeżeli takie urządzenie ma. My akurat mamy tu Zbyszkę, ją zbudował Zbyszek. Tam jest zambona, którą postawiliśmy wspólnie, więc jakby jest z czego polować. Ale z racji tego, że tu mamy kompleks, którym zwierzyna zalega, za moimi plecami jest drugi kompleks, którym bardzo chętnie zalega, więc pierwsze wyjście zwierzyny z tych kompleksów, z tych ostoi będzie akurat na to pole, bo tu jest pszenica. Czy ta pszenica jest oścista, czy nie jest, tego nie wiem. Ale jest to pierwsze pole jakby od ostoi, które będzie narażone niestety na szkody. Dobra, idziemy sobie dalej. Akurat w tych dwóch kompleksach, które są za moimi plecami, bekowisko było zawsze bardzo dobre, a w tym roku go nie ma. Albo dopiero się zaczyna to bekowisko u nas, więc powiem Wam, że nie słychać byków, żeby się odzywały, a tutaj zawsze potrafiło bekać kilka lub kilkanaście byków. Zawsze tutaj był taki, jak ja to mówię, trójkąt bermudzki, bo to są takie remizy nieduże, jedna, druga i tak dalej jest trzecia i tutaj one się odzywały. No ale niestety dzisiaj ich tu nie ma. Tam coś chyba wyszło, ale to sarna. Tak, dobra. Idziemy dalej, zjedziemy sobie takie łączki tu są.
i zajrzymy jeszcze na jedno miejsce, takie mamy, to jest nasze kołowe pole, my tam zawsze mamy jakąś koniczynę albo coś bardzo atrakcyjnego, więc czasami na tym poletku jeszcze ta zwierzyna jest, albo wokół niego, także schodzimy na dół i zobaczymy, czy tam nic nie ma. Za moimi plecami, widzicie, ambona stoi. Postawiłem tę ambonę tutaj kilkanaście lat temu i nie wiem, ona już jest chyba w stanie takim, że już się tam nie da na nią wejść. Natomiast co to pokazuje? Po to Wam to pokazuję, że z dwóch względów była to naprawdę najlepsza ambona bykowiskowa, ponieważ stoimy między dwoma kompleksami, gdzie to bykowisko jest najlepsze i te byki tu przechodziły. I można było tu naprawdę sobie usiąść i posiedzieć cały biały dzień, ponieważ apogeum bekowiska byk idzie od dołka rójnego do dołka rójnego. Czekajcie, tylko sobie zobaczę. Dobra. I odwiedza te dołki. I często było tak, że dołki rójne miał w tym kompleksie jeszcze tam w jednym i one po prostu krążyły. I można było usiąść i siedzieć. A z drugiego powodu, jakiego Wam pokazuję, to po tych kilkunastu latach tam ona stała się bezużyteczna. Słuchajcie, ta przyroda zrobiła swoje. Ona zarosła całkowicie. Oczywiście to, że wymaga remontu, to wymaga. Natomiast remontowanie jej w tym miejscu jest totalnie bez sensu. Należałoby ją przestawić. Nie tutaj, tylko z drugiej strony, na taką łąkę, żeby było widać na tym cyplu, tylko że teraz tak. Jeżeli byśmy ją postawili tutaj, widzielibyśmy tylko łąkę, a z tyłu pola uprawnego nie bardzo, więc ja naprawdę lubię sobie urządzenia w obwodzie rozmieszczać, ale zanim już zapadnie ta ostateczna decyzja, gdzie będzie dane urządzenie stało, no to ja muszę to bardzo mocno przemyśleć i przeanalizować każdą porę roku poruszania się zwierząt. Więc chyba na dzień dzisiejszy, jakbym tą ambonę miał przestawić, to przestawiłbym ją, ale tu. Więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, nie bekają tak jak powinny. To jeszcze nie jest to. Jak może wrócimy z Rzeszowa, a zostaną jeszcze byki w planie, to jeszcze się wybierzemy. A jak nie zostaną, to nie zostaną. No, 2 lata temu chyba strzeliłem ostatniego byka Daniela, więc nie mam wielkiego ciśnienia, żeby go jakoś namiętnie tam szukać i strzelić. Chociaż nie ukrywam, że jakby jeszcze dziś teraz spotkamy, no to spróbujemy strzelić. Idziemy za taki dołek zobaczyć. Tu często dziki leżą w tym dołku. Zajdziemy za ten dołek i zobaczymy jeszcze tam po lewej stronie, czy nic nie ma. Ruszamy. Widzicie, jakie piękne leśne spa. Idealne miejsce, żeby zawiesić fotopułapkę i zobaczyć, co tu przychodzi. A jak chcecie zobaczyć już, co tu przychodzi, to wystarczy podejść i popatrzeć na tropy. Ja nawet nie muszę iść i powiem Wam, że tu przychodzą dziki, jelenie, daniele, sarny. Nawet przychodzi się tu lis napić zapewne. Ale to jest tak, to wygląda. Tutaj przejście, słuchajcie, utytłane z błota i dąb, z którego zrobiły sobie ręczniczek. Patrząc po wysokości, bardzo chętnie korzystają z niego dziki. Więc wysokość zabrudzenia, obłocenia pnia mówi nam, że tutaj głównie się wycierają o niego dziki. Ale miejsce fajne. Tutaj to babrzysko zawsze było, ale to zawsze było bardzo uczęszczane przez zwierzynę. Idziemy dalej. I słuchajcie, stoimy na naszym polu,
na polu, który uprawiamy my jako koło. Mamy jeden kawałek, tam mamy drugi kawałek, mamy tu kończynę. Bardzo chętnie tu zwierzynę zagląda, ponieważ teraz mamy na polach oziminy, już zboża zasiane jesienią. Natomiast nie ma już ściernisk, nie ma takich, no są jeszcze gryczane ścierniska, ale już pszenicznych praktycznie nie ma, pola są uprawione, ale mamy przepiękną kończynę, z której my robimy baloty oczywiście i te baloty są jako karma dla jeleni w góry na zimę. Natomiast tutaj za mną macie przepiękny las głównie mieszany, ale z przewagą przede wszystkim liścia, więc tutaj mamy bardzo mało drzew iglastych. Oczywiście zdarzają się, ale tutaj 90 ponad procent drzewostanu to jest drzewostan liściasty i to jest to miejsce, które lubię, Daniele. Naprawdę, one nie bardzo, z moich obserwacji, ja już to obserwuję od kilkunastu lat, one zdecydowanie wolą taki las niż las iglasty. Natomiast tutaj obfitość karmy, którą sypie dąb, którą sypie Bóg i te pola wokół powodują, że ten Daniel się tu czuje naprawdę świetnie. Zresztą nie tylko Daniel. Tutaj mamy naprawdę jelenia sporo, sarny przede wszystkim dużo i powiem Wam, że to są właśnie typowy biotop dla Daniela. Nieduże remizy, małe remizy, ale głównie z drzewostanem mieszanym, z przewagą liścia. Idziemy, no tu są jeszcze mega wąwozy, więc musimy teraz iść na dół, wąwóz i wydrapać się do góry. Idziemy w stronę samochodu, więc nasz podchód powoli się będzie kończył, ale nie znaczy to, że jeszcze nic nie spotkamy po drodze. Udało się podejść, słuchajcie, Daniele. Chmarkę 4 sztuki. Jest tam łania, 3 łanie i ciele. Jedna łania jest ewidentnie łanią, którą byłoby można spokojnie strzelić. Jest to młoda łania, nieprowadząca. Taka najmniejsza z tych wszystkich 3 łań. Ale strzelać rzeczywiście nie będziemy, no bez sensu. Tutaj do tych Danieli mamy, słuchajcie, 90 metrów, więc można byłoby spokojnie strzelić. Ale no jest bekowisko, więc my nie chcemy, przynajmniej to ono się zaczyna. Nie chcemy tych łań odstrzeliwać, na to mamy jeszcze czas, więc na spokojnie poczekamy. Jak widzicie, jak słyszycie przede wszystkim i widzicie również, byki nie bekają. No i tyle, idziemy dalej. Nie bekają, tylko tam daleko, co zostawiłem dla Mariusza, słuchajcie. Ale tu, gdzie ja wybrałem ten teren na dzisiejszy podchód, no niestety jest cisza. Także ruszamy dalej, zobaczymy czym nam święty Hubert jeszcze zdarzy. Ale zwierz jest, polowanie udane, najlepsze polowania. Trzeba patroszyć, jechać do chłodni, słuchajcie. Pooglądać można. Wspaniale, nie trzeba dźwigać. Wręcz polowanie idealne. A można byłoby strzelić łania, tam mamy kozy jeszcze z lewej. Nie, kozy nie będziemy strzelać. Także ruszamy dalej na podchód. Stoimy na drodze, starej drodze, już w ogóle nieprzejezdnej, ale widać za mną
że jest to, bażanty się odzywają, że jest to droga, która została tutaj pewnie w trakcie sadzenia tego kompleksu wytyczona i tak sobie jest jako, powiedzmy, jako dukt leśny, jako trakt. Ale to jest idealne miejsce. Na dole mamy te wąwozy, babrzysko, płynie strumyk, żeby zawiesić fotopułapkę. Słuchajcie, macie takie miejsce u siebie, zakładajcie fotopułapki, bo pozwoli Wam to zinwentaryzować, mniej więcej zobaczyć, co tam w tym łowisku u Was jest. I taka fotopułapka, jak powisi sobie tydzień, to czy 2 tygodnie, ja wieszam mniej więcej na około 10-14 dni, no to wtedy, że tak powiem, wszystko możecie zaobserwować, jaka zwierzyna tam się kręci, jaka zwierzyna przychodzi i tak dalej. Tu można naprawdę, mnie to interesuje, słuchajcie, bo ja lubię sobie popatrzeć, co u mnie w obwodzie jest, czy jest tutaj kuna, czy jest tutaj jenot w tym kompleksie, czy akurat tu, gdzie jesteśmy, czy tą remizę chętniej zamieszkują jelenie, czy chętniej zamieszkują daniele. A taka fotopułapka Wam oczywiście wszystko pokaże, ale zależy to od pory roku przede wszystkim. Dobra, idziemy dalej, będziemy się drapać pod górkę i przejdziemy jeszcze taką boczną drogą, która jest przejezdna i wyjdziemy w stronę samochodu, także zapraszam Was dalej na spacer. Jako ciekawostkę chcę Wam pokazać stary słupek graniczny. Nie wiem, ile on tutaj jest, ale przypominam, że całe Dolnośląskie, praktycznie większość, całe Dolnośląskie jest terenem poniemieckim. Więc kiedyś tu mieszkali Niemcy. Akurat w Kotlinie Kłodzkiej zachowało się bardzo dużo szczegółów, które o tym świadczą. I tu mamy jakiś słupek. Ja nie wiem, czy go postawili Niemcy, czy już Polacy. Nie mam zielonego pojęcia. Kamień graniczny, który już ładnie obrósł mchem. Więc tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, tam jest taka polana, która też nie zarasta. Nie wiem dlaczego. Dzieciaki tu z miejscowości lokalnej zrobiły sobie boisko kiedyś. Była bramka zrobiona oczywiście. Nie była metalowa, tylko zrobiona była ze świerków, czy powiedzmy z jakichś Nawet drewnianych. nie dzieciaki. Proszę? Ja pamiętam, jak tutaj na mecze przychodziłem lokalnej drużyny. No właśnie, i tu była, słuchajcie, w środku w lesie było boisko. Teraz to wszystko już nie ma tego, tak? Także powiem Wam, że powstały nowe boiska. Weszliśmy do Unii, to się zmieniło, ale tutaj normalnie kiedyś, pamiętam, jak przychodziłem na polowanie, na tej łące było boisko, które było wiecznie zryte przez dziki. No, znajdujemy się w środku, w kompleksie. Taki typowy, słuchajcie, typowa taka ciekawostka, to mówię. Zostało nam kawałeczek, ale do przejścia jeszcze w stronę samochodu, tego podchodu dzisiejszego i tam jeszcze sobie opowiadamy o coś, parę słów wtrącę, słuchajcie, bo mamy 23 październik, a pogodę mamy jak z września. Ruszamy dalej. Jelenie. Na tym boisku, o którym Wam opowiadałem, je tam widać. Normalnie były jelenie. Chmara jeleni była chyba 5 sztuk. Był byk, taki młody byk, ładnie ścielakawy i stały się, jeszcze się pasły, słuchajcie, na tym boisku. A mówię, przyjdę Wam pokażę. To jest to boisko. Słuchajcie, wygląda to jak poletko łowieckie, ale tam była bramka jedna, była bramka druga, już po bramkach śladu nie ma, ale oczywiście zbuchtowania są tak jak wam opowiadałem i te jelenie się tutaj pasły, jak szliśmy z drugiej strony, więc udało nam się gdzieś tam wypatrzeć i wyłapać kamerą. No ale podchód w takim lesie jest
jest naprawdę trudny. Słuchajcie, jest 23 październik. Pogoda jest iście z 23 września, trzeba sobie jasno powiedzieć. Nawet bym powiedział z początku września, ponieważ nie ma tego przymrozka. Liście jeszcze są zielone, one dopiero zaczynają się robić żółte. To wszystko jest opóźnione o 3 tygodnie. Rykowisko było jakie było, bekowisko jest jakie jest. Więc no sami widzicie, u Was pewnie jest podobnie. My jesteśmy jakby bardzo wysunięci na południe geograficznie, więc u nas to jeszcze jest jakby troszkę cieplej. Do Dolny Śląsk ogólnie słynie z tego, że jest tutaj cieplej, ale my mieszkamy jakby w terenach już górskich lub podgórskich. Nie jesteśmy gdzieś na szczytach, ale jesteśmy w kotlinie. W tej chwili jak polujemy na rykowisku w górach, no to tam już jesteśmy wysoko, tam 800-900 metrów nad poziomem morza. Natomiast tutaj jesteśmy dużo niżej. No i tutaj czuć, że to jest pogoda iście chorwacka, słuchajcie, a nie polska. No niestety, no, dzień jest coraz krótszy, jest ciepło. Jak sami widzicie, no, zbiorówki my zawsze zaczynaliśmy w październiku. One są teraz totalnie, uważam, nie tyle, że zbędne, bo każda zbiorówka to nie chodzi tylko o samo polowanie, ale są mniej efektywne. Dlatego, że nawet jeżeli ta zwierzyna jest, ona się przesuwa, no nie jesteście w stanie nic zrobić. Czasami dziki Wam przychodzą na 15-20 metrów, Wy nie potraficie ocenić, zobaczyć, co to tam idzie nawet, jaki to jest dzik. Czy na przykład lis, no bo go po prostu nie widać, jest zielono. Wszystkie pokrzywy jeszcze stoją, słuchajcie, dla mnie to jest ewenement. No, pokrzywa jeszcze stoi, gdzie ona już powinna dawno leżeć. No ale taką mamy zmianę pogodową. A może to wróci do normy, nie wiadomo. Sobie stoję tu i myślę, słuchajcie, jakby tu postawił jakąś zwyżkę. Fajne miejsce, ta zwierzyna tu przechodzi, ciągnie z prawej na lewą. Miejsce naprawdę super. Dojazd jest, więc tak sobie już rozglądam się. Czy na tej topoli, może na tamtym świerku. No albo tu na tym dębie. No nie, no miejsce jest fajne, także takie jeszcze typowo dobre, fajne miejsce na nęcisko. Słuchajcie, można zanęcić dzika, można zanęcić drapieżnika, naprawdę miejsce super. Ambona, jeszcze wracając do tych ambon, wcześniej wspomniałem, jak ja bym stawiał tutaj, to postawimy tu na tej ścianie, gdzie stoimy, dlatego że u nas 90% wiatrów ogólnie w Polsce, nie tylko w kotlinie, ale ogólnie w Polsce wieje zachodnich, więc musicie o tym pamiętać, że dużo więcej wiatrów wieje z zachodu, więc jeżeli ten wiatr wieje z tamtej strony, no to jeżeli byście postawili tam ambona, a tu zanęcili, to wszystko wam będzie dmuchać na nęcisko, więc ona by musiała stać tutaj, gdzie Michał stoi. Dobra, koniec gadania, kończymy odcinek. Widzimy się w następnym, także mamy taki poranny, poniedziałkowy spacer z rozpoczęciem tygodnia, początek bekowiska. Wracamy już do samochodu. Z Wami się żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, subskrypcji, łapki do góry i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i dashbur.